żony siedzę, jestem pierwszy w takim zdezelowanym Fordzie. Czekamy na resztę pasażerów, zobaczymy, co za towarzystwo mi się trafi, czy będzie jeszcze ktoś z Polski, czy nie, czy chłopaki, dziewczyny, zobaczymy. No towarzystwo też jest ważne, nie? Mamy pierwszą przerwę, niedługo, półgodzinną, tutaj w miasteczku, w pięknym miasteczku. No rewelacyjnie to wygląda. Pan, no niestety, znowu trochę miesza języki, opowiada trochę po angielsku, trochę po portugalsku. Oprócz mnie na pokładzie busa są jeszcze 3 pary. Jedna para z Holandii, jedna chyba Anglików i jedna właśnie Portugalczyków. No fajnie, zobaczcie jak malowniczo, pięknie, łódeczki. Na Maderze swego czasu urzędował też Churchill. I tutaj właśnie jest jedno z jego podobno ulubionych miejsc. Camara de Lobos, jakoś tak. Restauracje, knajpki. Na Maderze oprócz Winstona Churchilla odpoczywał też swego czasu, przebywał chyba przez 3 miesiące Józef Piłsudski. Gdzieś tam Funchal jest upamiętniający to wydarzenie, pomnik postawiony jego popiersie, no ale jeszcze tam nie dotarłem, ale mam nadzieję, że jeszcze uda mi się Wam to pokazać. Tutaj taki ciekawy motyw z tymi wiszącymi kostkami Rubika. Bardzo mi się podoba, kolorowo. A tutaj proszę, pranie. Jeszcze jestem tu krótko, ale wydaje mi się, że już mogę powiedzieć, mogę stwierdzić to, że jeśli chodzi o miejsca, które widziałem, o wyspy, które widziałem w ciągu swojego życia, to tak porównując, wydaje mi się, że ta jest najciekawsza, najbardziej malownicza. Zobaczcie jak tu kolorowo, popodwieszane. No, pięknie to wygląda. Kolejna półgodzinna przerwa na szybko tutaj. No, wjechaliśmy mega wysoko. Tam już widać te szczyty. Nie widać tych szczytów, bo są powite we mgle. Dolina Zakonnic. Nie no, jest grubo. Tutaj trochę chłodniej na tej wysokości, ale da się żyć. Dobrze, że deszcz nie pada. Pan kierowca, przewodnik mówił, że wczoraj im pogoda nie dopisała, a dzisiaj jest przyzwoicie. Kurde, mega. Widoki przepiękne. Nie no, wyspa jest super, naprawdę. Kurczę, tam te miejscówki, te wyspy, tam, tak jak już mówiłem wcześniej, na kilku takich bardziej znanych, popularnych, komercyjnych,
No i nie tylko, tam na innych takich pomniejszych też byłem. To wszystkie, jeśli chodzi o widoki, krajobrazy, wszystkie tutaj umywają się w porównaniu tutaj do Madery. Rewelacja. Kolejny, no nie za długi, pół godziny postój tutaj już na dole tej doliny Zakonnic. Wcześniej pokazałem Wam, jak to z góry wygląda, teraz zjechaliśmy tutaj w dół. Pan przewodnik opowiedział historię, o której zresztą czytałem wcześniej w necie, skąd się wzięła ta nazwa. No otóż tutaj w XVI wieku zakonnice, które mieszkały, urzędowały w jednym tutaj z zakonów, musiały uciekać przed piratami, którzy zaatakowali tutaj wyspę Maderę. No i tutaj te zakonnice skryły się właśnie w tej miejscówce między tymi wysokimi górami, szczytami. No tutaj czuły się bezpieczniej. No i stąd pochodzi ta nazwa Dolina Zakonnic. Na Maderze takim przysmakiem, jednym z przysmaków też są różnego rodzaju przetwory z kasztanów. Oni z tych kasztanów tu potrafią wszystko robić, i zupę, i nalewki. Tam przed chwilą widziałem w sklepie. Nigdy kasztanów nie jadłem, chociaż za parę dni będę w Paryżu, a tam też nawet pamiętam, pod samą wieżą Eiffla te kasztany sprzedawali, no ale to były takie kasztany jadalne, te takie smażone czy prażone. A tutaj, tak jak mówię, oni z tych kasztanów robią różne inne rzeczy. No pani mi tu tłumaczy, że tylko w tej wiosce tutaj produkują właśnie tego rodzaju likiery. No ten taki najciekawszy to z tych właśnie kasztanów. Pani mi dała spróbować, no ale dobry i tak zastanawiam się, czy się nie skusić. Taka buteleczka 10 euro. Wszystkie mają taką samą moc alkoholu, 22%. Wiśniowy z eukaliptusa, bananowy, orzechowy, orzechy te włoskie. Akurat te są w plastikowych butelkach, ale są też takie większe w szklanych, już droższe po 12,50. Tutaj boisko, na którym Cristiano Ronaldo rozgrywał pierwsze mecze, taki mini stadion. Wszystko zgodnie z planem, czasowo mniej więcej, no tak jak miało być. Cała atrakcja trwała 3,5 godziny. Jestem tutaj w okolicach swojego hostelu, takiej kolejnej fajnej, malowniczej uliczce. O, tu jest już ta uliczka z knajpkami, gdzie jest mój hostel. I idę na chwilę tam, muszę odpocząć, podładować telefon, trochę poleżę, zregeneruję siły, no i znowu trochę ruszę w miasto. Dzisiaj nie mam już żadnych planów, płatnych atrakcji wystarczy. Na Maderze
Od grudnia 1930 roku do marca 1931 przybywał Józef Piłsudski. I'm sorry. Okay, I'm Polish and this Are is you a Polish Polish? guy. This Oh, is it's a a Polish guy. Oh, yeah, and you Yeah. have you're thinking in Madeira Islands. That's nice. No, she stayed here just for a holiday for 3 months. Yeah. Oh, long yeah, time you was ago. here in Madeira in 1930. Yeah, long And time oh my ago. God, the Polish, yeah, okay. Very famous. By the way, I guy. like the Polish, the Prime Minister Polish, the one who wants to do the immigration and everything out. What do you call him? You don't like him? You don't like him? Yeah, the new, you mean the new one. president? Yeah, The new- we should- voted. We chosen. we want somebody like that in Portugal to. That's the immigration. We're getting tired of that. Yeah. Okay. Okay, Have a good thank you. vacation. Bye. No nic, taka to ciekawa konwersacja się... No widzicie tutaj, kurczę, polityczny temat wkroczył. No pan poruszył temat tu ostatnich wyborów prezydenckich. Zadowolony, że Nawrockiego w Polsce wybrano. Tak w skrócie wam tutaj powiem, że oni potrzebują kogoś podobnego w Portugalii. No bo mają już dosyć tego imigracyjnego, jak to powiedział Gówno. Okay. No ale wracając tu do tematu, no Piłsudski spędził tutaj 3 miesiące, wczasował, odpoczywał, urlop tam jest jego po piersie, jest tu jeszcze gdzieś na jakimś tam innym adresie willa, w której mieszkał, no ale już tam sobie odpuszczę tamtą miejscówkę. I jeszcze jest tutaj rondo też jego imienia, Piłsudskiego. Także no kilka takich miłych polskich akcentów tutaj jest. Może są jeszcze jakieś inne, o których nie wiem. No ale no taka jedna z najważniejszych postaci historycznych dla historii Polski, Józef Piłsudski, no postawił tutaj swoją nogę na Maderze. Proszę bardzo, tu sklep sportowy. O i znowu identyczna figura woskowa tutaj Ronalda. Jednak nie ma to czasem jak stołowanie się wychodzi z promocji najtaniej. Burger wege, tu jakaś miniaturowa tortilla wege, frytki, pineapple, czyli ciasteczko, lody, ketchup 7,45. Jemy.